Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie w żywym katalogu róż i dzisiaj nagrywam pod rząd drugi odcinek. Przed chwilą nagrałem odcinek o różach rabatowych, a teraz nagrywam odcinek o różach wielkokwiatowych. Zobaczymy, jak 1 czerwca 2024, czyli w Dzień Dziecka, wyglądają róże wielkokwiatowe. Są mniej rozwinięte niż róże rabatowe, czyli później troszkę będą zakwitać, ale przejrzymy sobie te, które w tym momencie wyglądają najatrakcyjniej, najobficiej kwitną. Zapraszam. Zaczynamy sobie od róż czerwonych. Mamy odmianę Stortebeker. Ta pierwsza to jest słabiutki krzew. Ostatniego nie mamy, bo nam też wypadł. Mamy tutaj ten środkowy. Zobaczcie, bardzo ładna czerwień. Bardzo ładna czerwień, duże kwiaty. To jest moja dłoń. Tak to wygląda. Duże kwiaty, ładne, proste, mocne pędy. Natomiast odporność, no jak na róże wielkokwiatowe, nie jest taka super jak w rabatówkach. Tutaj mamy też odmiana z firmy Rosenthal, jak i Stortebeker. Marlene. Pamiętam, że Tantał swego czasu bardzo był zachwycony tą odmianą i mocno ją promował. Ona ma naprawdę piękne płatki, piękny kształt kwiatu. Wygląda trochę jak takie najładniejsze róże z kwiaciarni. Natomiast czy ja uważam, że to jest najfajniejsza róża czerwona? Raczej nie. Raczej nie. I znowu następna róża czerwona. Zobaczcie, to są lata 2016-2017. Wtedy Tantał mocno szedł w czerwone róże. Tak mu akurat obrodziła hodowla. Admiral. Największe kwiaty z tej całej trójki. Kolor bardzo podobny. W tym momencie trudno tutaj ocenić wigor poszczególnych krzewów. Musimy tutaj sobie dosadzić tego Stortebekera, zrobić z tym porządek i w drugiej połowie lata myślę, że bardziej to będzie wiarygodne, która odmiana potrafi. Dość podobne odmiany. Wydaje mi się, że Admiral może mieć najbujniejszy wzrost, ale to będziemy potem obserwować. Goethe tutaj na razie słabo, Bellevue też częściowo przekwit i teraz najfajniej wygląda, zobaczcie, Ascot. To jest typowy wygląd Ascota o tej porze i za to go wszyscy lubimy. Mamy fajne, gęste, choć matowe, ciemnozielone liście. One u góry są takie jaśniejsze. To też jest charakterystyczne dla Ascota, że ta góra liści jest jaśniejsza. Nie jest to jakaś wybitnie zdrowa róża, bo tutaj nawet mamy objawy mączniaka, ale radzi sobie. No i to, co jest charakterystyczne, to te kwiaty w kolorze takim fuksjowo-czerwonawo-fioletowym. Ja ten kolor bardzo lubię. Widzicie, ten odcień, tutaj. Właśnie ta fuksja. Natomiast wtedy, kiedy nam się robi już ten taki fiolet na końcu, to już mi się mniej podoba. I to, co jest charakterystyczne, to właśnie, że te kwiatostany są tak równo ułożone i zakwitają na jednym poziomie. Dość prawie w jednym czasie. Noblesse. Tutaj ta odmiana w tym momencie nie pokazała jakoś w tym sezonie, tutaj tej wiosny nie pokazała pełni swoich możliwości, bo jestem zachwycony tą odmianą i ze względu na zapach, który jest bardzo mocny. To jest taka, powiedzmy, perfuma ze stajni Tantału, choć nie nazywa się perfuma i nie trzeba za nią dać takich dużych pieniędzy jak za perfumy, ale uważam, że może z nimi konkurować i jeśli chodzi o zdrowotność, i jeśli chodzi o zapach i wielkość kwiatu, po prostu fajna róża. Pink Piano. Jeszcze małe krzaki, ale one naprawdę urosną tutaj. To będą duże krzaczory. W drugiej połowie lata będą te pędy zdecydowanie wyższe, choć
Nie wiem, czy dorównają Rominie, bo Romina to jest róża wielkokwiatowa o naprawdę potencjale niesamowitym. Chcę Wam pokazać kwiat, który jest najbardziej typowy. To jest kolor kwiatu najbardziej typowy dla niej. Jak przekwita, jest troszkę jaśniejsza. Bardzo ładne pąki. Pąki tutaj akurat nie ma tego typowego wyglądu, żeby Wam to fajnie pokazać, bo te wszystkie kwiaty są dość mocno już rozwinięte, a może następnym razem ją pokażemy w tej jej najbardziej optymalnej formie. I to jest też, zwróćcie uwagę, róża z ADR-em, co u wielkokwiatowych róż rzadko się zdarza. I Eisvogel. Zobaczcie, jaki fajny to jest kolor i jakie ładne są te kwiaty. Owszem, wiem, że nie wszyscy akceptują to, że to nie jest super zdrowa odmiana, ale trudno, powiem Wam szczerze, znaleźć zdrowe odmiany wielkokwiatowe w tym kolorze. Więc to jest jakaś tam cena, którą musimy zapłacić za wprowadzenie tego wyjątkowego koloru do ogrodu. I tutaj mamy Candy Rococo, czyli taka po prostu zminiaturyzowana wersja trochę Pink Piano. Drobniusieńkie kwiatki, ale poczekamy, aż ona się rozwinie. A Henner Dom, czyli Pink Panther, stara odmiana z firmy Meyant, którą ja lubię. Zobaczcie, jakie to są duże liście, dosyć zdrowe liście. Choć czasem pod koniec sezonu te dolne liście tam łapią czarną plamistość, ale dosyć długo, jak na tą starą odmianę, ona długo utrzymuje fajny liść. I to jest liść, zobaczcie, pod samą górę. On jest dość wysoko. To jest fajne. Kolor, nie każdy lubi ten taki mocno różowy kolor, taki ostry. Ale moim zdaniem to jest jedna z lepszych starych róż wielkokwiatowych, biorąc całokształt. I następna odmiana, która uważam, że jest bardzo dobra, ale też tutaj nie pokazuje swojego uroku w pełni, Desir. Chciałbym Wam tu pokazać jakiś rozwinięty kwiat, ale tu będzie, o, bardzo ładny liść, fajna zdrowotność. Mauritia. Przypomina trochę Schoenemite. Charming Piano. To jest ta róża z serii Piano, która się może chyba najbardziej podobać ze względu na kolor, ale ten kolor ma też swoje minusy, bo nie lubi deszczowej pogody. Choć tutaj mamy dopiero pąki kwiatowe. Zobaczymy, jak one się będą rozwijać. Zobaczcie tutaj, jak w to wszystko napada deszcz, to tam to lubi zagniwać. Zobaczymy, jak się to rozwinie. Modern Art. Modern Art, to są dwie fajne odmiany koło siebie. Modern Art, ta, i Wildberry, ta. Dość jak gdyby zbliżone kolorem i budową kwiatu. Modern Art ma ciut mniejsze kwiaty, bardziej napakowane i takie ciemniejsze. Zobaczcie, jak duże kwiatostany są, jak w rabatówkach, a nie w wielkokwiatowych. A Wildberry już bardziej typowa róża wielkokwiatowa. Kwiatostan składa się z mniejszej ilości pąków. Taka boróweczka fajna. Ja lubię ten kolor bardzo. Ale trzeba się liczyć z tym, że deszcz i słońce robią takie coś. O, takie coś. Jeżeli to jest regularnie czyszczone,
to zobaczcie, krzew jest pełny wigoru. Fajne, czerwone, mocne pędy. O, takie uwielbiam. I zrobię Wam bardzo ważny odcinek wkrótce. Postaram się jak najszybciej, dlatego że powiem Wam, o co tak naprawdę toczy się gra w tym momencie, jeśli chodzi o uprawę róż i na czym powinniśmy się skupić. Mianowicie chodzi o to, żeby po pierwszym kwitnieniu krzewy ruszyły mocno z wytwarzaniem takich pędów. I powiem Wam, co należy zrobić, żeby to osiągnąć. Bo kluczem do tego nie jest nawożenie, albo nie jest tylko nawożenie. Jest kilka rzeczy, których trzeba przypilnować. Wystarczy poświęcić temu raz chwilę i po 2 tygodniach jeszcze raz chwilę i prawdopodobieństwo, że te rośliny będą po prostu rosły w drugiej połowie lata tak jak chcemy, no wyraźnie wzrośnie. Także obiecuję Wam wkrótce bardzo ważny odcinek. Voyage. Zobaczcie, taki ładny kwiat. Aczkolwiek te krzewy tutaj są coś marne, dlatego że Voyage ma dużo w sobie wigoru, on tu nie rośnie tak jak trzeba. Też trzeba nad tym popracować. I to też jest ten moment, żeby do tej pracy przystąpić, bo później może być za późno. Pacific Blue. Zobaczcie, większość tych odmian to jest wszystko tantał i fajne odcienie tego takiego błękitnego koloru. Pacific Blue. Tutaj mamy go, o. Wtedy, kiedy się rozwija, tu jest w pełni rozwinięty, tak? A tutaj już jak zaczyna przekwitać. Też nie jakaś najzdrowsza róża, ale moim zdaniem wystarczająco zdrowa, żeby sobie z nią poradzić bez jakichś tam problemów z czarną plamistością, samymi zabiegami agrotechnicznymi, a za nią Ashley. Tylko Ashley fajnie wygląda, jak się krzew rozrośnie. W przyszłym roku myślę, że tu będzie ten obłędny widok. Ja pamiętam, jak ją zobaczyłem u Tantału, też nie wiem, to był 15-17 rok na rabacie, kilka krzewów było posadzone, też jest chyba filmik właśnie z tego, to po prostu nie było widać liści, tylko ten duże pąki jeden obok drugiego, takie wywinięte w taką kulę. Ten widok był obłędny. I Lovely Rococo. I jak na Rococo, to kwiaty są i dość duże, i nie takie bardzo pełne, zwróćcie na to uwagę. Ale dzięki temu deszcz, zobaczcie, że fajnie te kwiaty znoszą taką pogodę. Upał, przelewanie deszczem, upał, przelewanie deszczem. Biorąc to pod uwagę, że to mamy jasne kwiaty. I fajne krzewy, fajne proporcje, fajne zagęszczenie. Pędy sztywne, ale nie jakieś bardzo wąskie te krzewy są. Fajnie to wygląda. Idziemy dalej. Znowu Tantał. Biedermeier Garden. Tu musimy dać im czas, bo to jest niska róża wielkokwiatowa, bardzo niska, chyba najniższa z wszystkich. Ona ma przepiękne kwiaty, przypominające trochę Eden Rose. Nawet bym powiedział o wyraźniejszej tej różowej barwie. Ale musimy popracować na tym, żeby się te rośliny ładnie zabrały do wzrostu i wtedy będziemy mogli je podziwiać. Tutaj mamy Afrodytę, która też nie rośnie może jeszcze tak, jakbym chciał, ale Afrodyta kwitnie to już dość długo. Już część kwiatów jest wycięta, część przekwita, tak wygląda jak przekwita i zobaczcie, aż do tego momentu te kwiaty wyglądają dobrze, nie mają śladów po prostu jakiegoś zagniwania, przypalania. To mi się w Afrodycie najbardziej podoba. Ten jasny kolor i odporność kwiatów.
Souvenir de Baden-Baden. Pamiętam, to jest stara odmiana i pamiętam, że to była jedna z pierwszych odmian, która po prostu zaczęła się sprzedawać mocniej niż się spodziewaliśmy. I to jest odpowiedź. Po prostu te kwiaty tak wyglądają. One później w lecie się robią trochę bledsze, tak się rozmywają, ale no i też odmiana z ADR-em, choć już ponad 20-letnia. A tutaj mamy róże Concord już od Cordesa, podobnie jak i Souvenir, ale wyglądają jak dwie różne róże. Bardzo ładny liść, błyszczący. Ten młody jest jaśniejszy, gęsty. Przyznam się, że jakoś nie zwracałem do tej pory specjalnej uwagi na tą odmianę i muszę się jej przyjrzeć lepiej. Natomiast już od dłuższego czasu zachwycała mnie swoją urodą Courage. Choć ona ma taką urodę no, specyficzną, bardzo delikatną. Teraz fajnie aparat oddaje prawdziwy kolor tego kwiatu. Bardzo duże kwiaty, większe niż moja dłoń. Tak wygląda, jak się rozwija. Bardzo ładny kształt. Pąk wygląda w ten sposób. Tutaj nawet lekko jakoś uszkadzany przez jakiegoś szkodnika. A przekwitające kwiaty wyglądają tak. Zobaczcie, też cały czas kwiaty są ładne, mimo tego, że są jasne, są atrakcyjne. Olbrzymie. Duży wigor krzewu. Tutaj jeszcze tego do końca nie widać, ale w drugiej połowie sezonu zobaczycie, że jeżeli wszystko pójdzie ok, to tutaj już widać, co się może dziać. Takie mocne pędy jak te. Na tym nam zależy. Fajnie by było, żeby nam burza tego nie wyłamała. I te pędy dorosną do 1,5 metra. Nie każdy to lubi, ale ja uważam, że Courage to jest odmiana po prostu wyjątkowa. Lady Capri. Ta z kolei jeszcze nie zakwitła. Wedding Piano też jeszcze nie. Chopin. Chopin tu się dopiero zaczyna zbierać pomalutku, jeszcze ten środkowy, ale to jest na razie karzeł Chopina, a nie Chopin. Też olbrzymi kwiat. Dziwię się, że tutaj jeszcze tego mączniaka jest mało, chociaż tutaj zaczynało go tutaj brać. O. Chopina sobie będziemy oglądać później, jak nam urośnie ładnie. Irina. Też na razie tutaj nie ma co oglądać, bo też te krzewy muszą się zebrać. La Perla. O, La Perla. Ta odmiana, która uchodzi za taką niewysoką, a tutaj widać, że fajnie ruszyła. W La Perli najbardziej mi się podobają te ładne, błyszczące, jak nawoskowane liście. I ta faza wzrostu, kiedy mamy ten kremowy kolor, wtedy, kiedy rozwija się, już trochę gorzej wygląda. Zobaczcie, jaki duży kwiat. Na niewysokich roślinach olbrzymie kwiaty. Też róża z ADR. I przychodzimy do perfum. Tutaj też Graf Indiana, zobaczcie, na razie wygląda mizernie. Tutaj te krzewy, te wszystkie 3 krzewy, środkowe wyglądają lepiej, ale one wyglądają mizernie. Ten pierwszy ewidentnie ucierpiał w czasie zimy i błąd zrobiłem, że go nie przyciąłem niżej. Ale to wam się podoba najbardziej. O, ten kolor. Który potem się robi jaśniejszy i staje się taki. Tutaj mamy słabe kwitnienie, ale tutaj mamy Carmen Wurt.
ciemny fiolet. Kolor jest naprawdę fajny, choć nie do końca lubię ten sposób rozwijania się. Widzicie, taki. O, zawsze ten środek jest taki jakby lekko spięty, zagłębiony. Jakby te środkowe płatki były jeszcze tam podwinięte do środka. I już to widać w pąku, kiedy się rozwija. No i tutaj już widać, że ta roślina się będzie zbierać. Fajnie. Grossherzogin Louise częściowo przekwitła, jest wycięta i na razie tutaj nie ma co oglądać. Musimy poczekać na kolejne kwitnienie. Madame Anisette. Madame Anisette może być najwyższą z całej tej grupy perfuma. Widzieliście na filmikach, że nawet do 1,80 m krzewy dorastają. A nawet bym powiedział, że do 2 metrów. Co nie do końca jest zaletą, ale zaletą jest wigor tej rośliny, zdrowotność liści, ładne liście, zobaczcie. Fräulein Maria. I tutaj widzicie, już nie mamy tego, mamy delikatnie też ten środek taki złapany, ale nie aż tak bardzo. I kwiaty jakby lepiej znoszą i ten upał, i ten deszcz. A poznajecie te kwiaty? Te pąki? Gartenprinzessin Marie Jose. Ciemnozielone liście, bardzo ciemne. Nie wiem, czy nie najciemniejsze. Ładniejsze niż u Grafindiany, bo u niej są takie matowe. I ciemne pędy. Też takie bordowe prawie. Powiem, że dość dobrze to wygląda. Na początku kwitnienia, jak się pierwsze kwiaty rozwijały, to były tak lekko ten tutaj brzeg spalony przez słońce i nie podobało mi się. Teraz jest już zdecydowanie lepiej. Rosengräfin Marie Henriette. Ta zakwitła najwcześniej z całej grupy Parfuma i jest chyba też jedną z waszych ulubionych. Tutaj już ciężko pokazać te kwiaty, ale one są naprawdę ładne, nie zmieniają barwy, dość trwałe. No i to, co się wielu podoba, zobaczcie to. Fajnie widać tę grę barw, te odcienie różne. Nawet bym powiedział, że tutaj w aparacie wyraźniej to widać niż w rzeczywistości, ten ciemniejszy środek, który na zdjęciach i wszystkim się podoba, a często jest tak, że to jest troszkę rozmyte i musimy się doszukiwać tego ciemniejszego koloru. Tak to wygląda w mojej dłoni. Herzogin Christiana. Najpopularniejsza obok Grafindiany róża z serii Perfuma i na trzecim miejscu powiedziałbym, że jest Rosengräfin Marie Henriette, a na czwartym miejscu Gartenprinzessin Marie Jose. Taka jest według mnie kolejność tej popularności. Tutaj jasne liście, ona ogólnie ma jasne liście, może ciut ciemniejsze niż tutaj. Ja bym powiedział, że ten charakter wzrostu bardziej przypomina róże rabatowe niż wielkokwiatowe i ze względu na wielkość kwiatostanów i te pędy.
Zresztą tutaj, o faktycznie jest ona u nas sklasyfikowana jako rabatówka. Ja się tu rozpędziłem i lecę z wielkokwiatowymi, a nie zauważyłem, że w grupie róż perfum na Madame Anisette skończyły nam się róże z grupy wielkokwiatowych i tutaj wskoczyliśmy w rabatówki. Taki specjalista o tym zapomniał. Tutaj też na razie nic nie widzimy, sobie ominiemy Grafin Elke, bo nic jeszcze fajnego nie widać. Konstancę Mozart też musimy dać jej czas, bo jeszcze nie zakwitła. I przeskakujemy na kolejną rabatę. Cały czas mamy róże wielkokwiatowe. Zobaczcie, chciałem Wam pokazać, bo na początku filmu pokazywałem Wam czerwone róże i nie byłem nimi zachwycony, natomiast moim zdaniem to jest najfajniejsza czerwona róża, w moim przekonaniu wielkokwiatowa, od Cordesa Ti Amo. Nie ma tak dużych kwiatów jak te 3 odmiany od Tantału, ale moim zdaniem jest z nich najzdrowsza, najfajniejsza. Better Times. Bardzo ładny kolor. Zobaczcie. Trochę zmienia barwę, co się nie do końca może Wam podobać, ale ona też jest ładna. Zobaczcie. Ten kadr, jak fajnie on wygląda. Mamy od najciemniejszych do tych najjaśniejszych i wszystko wygląda ok. Ale to też będzie olbrzymia róża. Amorosa. Zobaczcie, jak fajnie tutaj wygląda na tej rabacie. Troszkę kwiaty budową mogą przypominać Chip 'n Dale. Pamiętacie, Chip 'n Dale tutaj zakwitł jako pierwszy. Fenomenalnie wyglądał. Ten kolor po prostu zjawiskowy. Jeszcze go tutaj mamy. O, to już jest końcówka kwitnienia. Trochę nam tutaj niektóre rozjaśniały. Ale to też jest moim zdaniem rewelacyjne. Zwróćcie uwagę, nie będę Wam pokazywał tego pierwszego krzewu, który to nie był przycięty tak jak trzeba i część tych pędów jest nadmarzniętych, ale ten, który był przycięty dość wcześnie, nawet jesienią nisko, zobaczcie, jak fajnie zareagował, jaki mamy piękny kształt krzewu, ile mamy mocnych pędów. Tu jest, no myślę, że z 15-20 mocnych pędów. Nie są jakieś wystrzelone, wybujałe do góry. Wszystkie zakończone są od 1 do 5 pąków. Taka budowa. Tutaj nam coś jadło, widzicie? I zjadło nam pół kwiatu. Więc no, w tym momencie wygląda naprawdę przepięknie. Amorosa. Chip 'n Dale sobie ominiemy, bo on już jest po kwitnieniu. I tu mamy też wielkokwiatową z ADR-em Feurio. Też trudno powiedzieć mi, dlaczego ona jest zakwalifikowana do wielkokwiatowych, jak to mi bardziej przypomina rabatówkę. Takie pąki. Tu mamy przekwitnięty kwiat w kwiatostanie, tak jak w rabatówkach. I to jest ten typowy kolor, prawdziwy kolor Feurio. Potem się robi już taki mocny. A na końcu znowu nam delikatnie jaśnieje. I podobny trochę do tej róży jest, podobna do niej jest odmiana Vulcano, też z ADR-em. To już bardziej przypomina wielkokwiatowe. Pędy bardziej sztywne, mniej rozgałęzione, kwiatostany bardziej zbite.
Kolor też taki mocny. Między ceglastą czerwienią a pomarańczem. Niezbyt wysoka na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mary Ann. Nostalgiczna róża od Tantału. Troszkę już tutaj przekwitła i nie jest to optymalna faza, ale i tak zobaczcie, jak wygląda naprawdę ciekawie, jak sobie porównymy. Zobaczymy w tym kadrze różne kwiaty w różnej fazie rozwoju i wszystkie wyglądają ciekawie. Nawet jak już zobaczymy ten przekwitający kwiatostan, gdzie to wypadałoby już usunąć, to wypadałoby usunąć to i to. Zobaczcie, on wygląda cały czas fajnie. Tutaj mamy tylko jeden do usunięcia i mamy taki duży kwiatostan Mary Ann. Kwiaty mniejsze od Chippendale i jednak bardziej różowe niż pomarańczowe, ale też ciekawa róża. Flaming Star. Flaming Star. Tutaj nam ta pierwsza roślinka nie może się zabrać. Najlepiej wygląda ta środkowa. I też nie jest jakoś bardzo pełne te kwiaty są. Pędy wyprostowane. Gęsty liść, ale to dopiero nam tutaj zakwitnie. Olbrzymie, pachnące kwiaty. Wysoki wzrost. Cordes jubile. Pąki w kształcie takich piłek i kwiaty. To już jest końcowa faza kwitnienia. Przekwitanie zaraz będzie. Nie złapaliśmy tutaj... O, to jest ten moment, kiedy on wygląda najatrakcyjniej. I ta odmiana, zobaczcie. Ten moment. Olbrzymie kwiaty. Bardzo mocno rosnąca róża, mająca problemy z mączniakiem, co tutaj już delikatnie widać. Tropicana. Tropicana, bardzo mocno rosnąca róża. Tutaj się dziwię, że w tym momencie Happy Day jest wyższy od Tropicany, ale spokojnie, Tropicana go przeskoczy. Też pachnąca, ale jeszcze nam nie zakwitła. Happy Day. Tu właśnie zaskoczony jestem wielkością tej rośliny. Rozrasta się dość na boki. Nie jest tak wąska jak Tropicana. No i kwiaty są mniejsze. Mniejsze też trochę przypominają te kwiatostany bardziej róże rabatowe. Bo mamy kwiatostan, zobaczcie, tak luźno upakowany. Nie jest tak gęsto zbity. Jak na przykład właśnie u Mary Ann. Sunny Sky. Dość stara już. Róża wielkokwiatowa z ADR-em. Żółta, która nam niestety jaśnieje. To jest jedyna wada w zasadzie tej odmiany. To jaśnienie, czyli takie, ona się robi ze złotej, taka jasno-żółta. Mocno rosnąca, pełna wigoru, bezproblemowa róża wielkokwiatowa, też tak troszkę z pogranicza rabatówek moim zdaniem. Nie do końca mi się podoba ten kształt pąków kwiatowych i ten sposób rozwijania jak na różę wielkokwiatową, bo w wielkokwiatowych szukam jednak czegoś innego. Avec Amour też tutaj na razie nie ma co pokazywać, sobie opuścimy. My Girl, taka cytrynowa, niezbyt wysoka, duże kwiaty, też długo przeze mnie niedoceniona róża. Zobaczymy, damy jej szansę. Nie byłem do niej przekonany jakoś. Sprawdzimy przede wszystkim jej zdrowotność, bo tutaj miałem największe wątpliwości. Ale na razie mi się podoba, bo ta zmiana barwy jest minimalna. Więc zobaczymy. No i Casanova. Ten pierwszy tutaj krzew nie jest jakiś może rewelacyjny, ale ten drugi się zaczyna zbierać. Ale zobaczcie, stara odmiana i już tutaj widzimy
że walczy. Zobaczymy, czy wygra tą walkę. Będziemy obserwować, ale fajny wigor tej rośliny. Zobaczcie, ile pędów z nasady idzie mocnych. Będziemy starali się pomóc, żeby tej z przodu rośliny też się tak zabrała, żeby tak rosła jak taś w środku. I też tutaj miejsce zostawione pod nasadzenia jesienne. I tutaj coś teraz sadzone w styczniu, ale jeszcze nie oznaczone. Na tym kończymy Film o różach wielkokwiatowych. I jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jutro będę nagrywał już przekwitające angielki i parkowe. I jeszcze rugozy, ale rugozy sobie może na razie odpuścimy. Najbardziej chcę nagrać róże parkowe, bo w tym momencie wyglądają dobrze. I jak zdążę, to angielki, a tutaj mamy jeszcze fajne róże Martina Visersa. Zobaczcie. Jak fajnie by wyglądały miasta, gdyby na dużych klombach, dużych założeniach właśnie tego typu róże sadzić. Będziemy się im przyglądać. Do zobaczenia w następnych filmach.